Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jesteśmy dzisiaj na sobotnim nagrywaniu, bo jest sobota, ja mam wolną sobotę, więc wybrałem się ponagrywać trochę filmów, bo materiału jest, jak zwykle, mamy co nagrywać, mamy co obrabiać, a fajnie, żeby coś tam na kanale się pojawiało, coś nowego, tym bardziej, że może być niedługo dużo fajnych nowości. Dzisiaj nagrywam też film, o który sporo osób pytało. Oczywiście ja zapomniałem okularów, więc wybaczcie, będę mrużył oczy, bo światło nawala mi po gałkach i ja strasznie wtedy mrużę oczy, więc będę miał oczka dzisiaj jak szparki. Ja po prostu zapomniałem swoich okularów przeciwsłonecznych. Życie tak musi być. Więc co? Przechodzimy dzisiaj do tego, co nagrywamy jako pierwsze, czyli do recenzji. A czego będzie to recenzja? A jest to repliczka Cymy i dokładnie jest to Cyma CM45, czyli Aksu. Już w tym troszkę takim fajniejszym wykonaniu, ale nie jest to też jakiś tam high-end. Czyli jest to mały karabinek z serii AK od Cymki. Replika nie bardzo droga, bądźmy szczerzy, bo 45 kosztują 7-8 stówek, więc całkiem nie jest to jakaś wygórowana cena, szczególnie na aktualne czasy. No i zobaczmy, jak to się prezentuje, zobaczymy, jak wygląda w środku i jak strzela. To bierzemy się, tak jak zawsze, najpierw od pudełeczka. I pudełeczko, powiem wam szczerze, wygląda bardzo fajnie, zaskakująco fajnie nawet bym powiedział. Sporo się w Cymie zmieniło. Kiedyś pudełka mieli smutne, takie szare, tak naprawdę jak Double Bell, a w tej chwili naprawdę prezentuje się to naprawdę ładnie. Pudełeczko jest kolorowe, wygląda super. Jedyna wada, na którą zwracam uwagę, nie mamy żadnego uchwytu, czy z jednej, czy z drugiej strony, więc przenosić niestety karton w takiej formie jest raczej trudno. Chowamy go pod pachę, więc jeżeli ktoś nie ma pokrowca i chciałby przenosić w opakowaniu, no to tutaj będzie troszkę problematycznie. Przechodzimy do zawartości pudełka. Pokrywkę zdejmujemy, jest nam niepotrzebna. I co mamy po kolei? Pierwsze co, mamy kod na G2A od Gunfire'a. Ja wam go nie pokażę, bo tutaj jest kod, żeby sobie ktoś tam zaraz nie spisał. A fajnie jakby to do właściciela dotarło. Mamy karteczkę po teście, powiedzmy zerowym od Gunfire'a. I co tu mamy? 415, 417, 421, 424 i 425 fps. Czyli mamy 10 fps rozrzutu. No dość sporo. Sporo bym powiedział. Dycha w stoku. Nawet na pomiarach Gunfire'a. Dalej mamy instrukcję obsługi. Ona jest w kilku językach, jest chyba w dwóch, jak widzę. Tak, jest po angielsku i chyba po chińsku, jak wnioskuję. Instrukcja czarno-biała, znaczy czarno-czerwono-biała, może tak, bo są czerwone dodatki, ale nie ma kolorowych zdjęć. Mamy kilka, jak tam otwierać, jak działa spust, jak nabijać magazynek, jak regulować przyrządy, jak ustawiać hop-upa, jak otwierać nawet jak zdejmować dolne okładziny nawet, co fajne. I tutaj też jest na przykład, dalej jest informacja o tym, że należy smadrować komorę hop-upu olejkiem silikonowym. Wow, raczej tego nie róbcie. Jest też jak czyścić replikę, jak wprowadzić kable i rysunek złożeniowy, więc instrukcja dość obszerna, moim zdaniem w zupełności wystarczająca. I ostatnie co dostajemy to taka dość duża instrukcja użytkowania od Gunfire'a, już w języku polskim, jak konserwować, jak strzelać. Tutaj też repliki gazowe, jest to oczywiście instrukcja dość uniwersalna do wielu replik, repliki sprężynowe i tak dalej. No taki broszurka kilkustronicowa, zasady bezpieczeństwa, te sprawy, więc też leci na boczek. I co mamy już dalej w pudełeczku, bo to teraz nas bardziej interesuje. Karimatka, czy tam wkładka, jak zwał, tak zwał, i lecimy po akcesoriach. Pierwsza rzecz to jest urządzenie do regulacji wysokości muszki. Metalowe, żeby nie było. Całkiem fajnie, że jest, bo skoro muszkę regulujemy w ten sposób, to fajnie, żeby to było. Tylko że ta replika w standardzie nie za bardzo ma możliwość zamontowania kolimatora czy czegokolwiek, więc jakaś tam regulacja przyrządu by się przydała. A nie każdy to będzie miał, więc to fajnie, że mamy. Mamy też zestaw bliżej niezidentyfikowanych kuleczek. Co mnie bardziej martwi, mam wrażenie, że też są w kilku różnych kolorach. Więc ja bym ich raczej nie pakował, bo to nie wiadomo co to jest. Dalej mamy magazynek typu high cap, taki brązowy. Niestety high cap, ja go dzisiaj nawet nie będę testował, wziąłem kilka swoich magazynków. Sprawdzimy, czy na nich będzie dobrze podawało, i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie działać. I powiem szczerze, gdzie jest wycior? Powinien być wycior.
chyba. Jest wycior. I oczywiście wycior. Nie za długi, około 50 cm długości całkowitej, czyli tam gdzieś do w góra 40 cm, więc też wyciorek jest. Już się bałem, że go nie ma, albo ja zgubiłem. No i ostatni element, który nas interesuje, to jest oczywiście repliczka. Pod nią już nam tutaj nic nie zostało. Co prawda od razu mówię, tego w oryginale nie ma, bo to jest montaż, replika montażu Zenita od 5KU. Ja go sobie od razu tutaj zamontowałem ze względu na to, że tutaj zamontuję kamerę, jak będziemy testować. Niestety nie będę miał żadnej optyki, ale do tego przejdziemy później. Tylko od razu zwracam uwagę, to nie jest coś, co jest w zestawie. Co więcej, to troszkę lata, więc to trzeba będzie ustabilizować, ale to też będziemy o tym mówić za chwilę. Pakuję to wszystko, żeby nie odfrunęło. Przechodzimy do samej repliczki. Prezentuje ona się w ten sposób. Jest na tyle mała, że praktycznie mieści się w kadrze, więc nie będę tutaj robił jakiegoś takiego przejścia. O, tak jest ładnie naświetlona. Z drugiej strony wygląda to w ten sposób. Wygląda to całkiem obiecująco. I powiem szczerze, wagi też ma tak dość solidnie. Zaczniemy jak zwykle od początku, czyli od urządzenia wylotowego. Mamy te urządzenie wylotowe tutaj z przodu. Zobaczmy, co to jest, bo wziąłem ze sobą znowu magnesik. To jest stal. Jakaś tam stal, czyli urządzenie wylotowe mamy stalowe, to jest ta taka kaczka, chłopaki na to często mówią. Niestety no wygląda, mi się kompletnie te urządzenia nie podobają, ale to jest już kwestia gustu. No nie mój styl, tak? Ma też to odrobinę luzu, pracuje. Na szczęście chyba nie na tyle, no znaczy nie no, może i by miało tyle luzu, żeby gdzieś tam kulki się obijały, ale na szczęście lufa wystaje tak daleko, że nie ma takiej opcji. Bo lufa kończy się dosłownie tutaj na koniuszku. Lufa wewnętrzna. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Może będzie widać. Lufa zewnętrzna też jest metalowa, czyli jest ze stali, to... Wow. Nie chciałbym tego rozkładać. Lufa zewnętrzna jest z aluminium. Blok gazowy z aluminium. Nie mamy tutaj nic, co by go przyciągało. Nawet muszka nie za bardzo się daje przyciągnąć. Czyli muszka też jest jakiegoś tam nie stali. Dalej mamy okładzinę. Górna pokrywa, która osłania rurę gazową, a przynajmniej jej atrapę. I dolny uchwyt, powiedzmy taki już nasz klasyczny, jako chwyt przedni. I to jest oczywiście kompozyt. Tutaj one są trzymane przez blachy. Blachy są już... Górna blacha jest stalowa, a dolna jest... Nie wiem z czego, ale chyba z aluminium. Bo do górnej blachy mamy magnesik, który nam się przyczepia. Natomiast do dolnej już nie. Tutaj też nam się przyczepia, czyli do tylnego zaczepu. A tutaj tylko górna. Dolna nie wiem dlaczego jest z jakiegoś tam innego, czy to inny stop, czy aluminium, nie mam pojęcia. Dobra, lecimy dalej. Blok, który jest montażem szczerbinki, bo dalej nie wiem jak to się nazywa. Też jest z jakiegoś odlewu, pewnie ze znalu, czy coś takiego. Jedyny stalowy element to oczywiście pin i całe dolne body. Dolne body jest wyjątkowo klasyczne, ja to zdejmę sobie. Wyjątkowo klasyczne, takie zwykłe AKS-u. Mamy z boku, z drugiej strony też jaskółeczkę, żebyśmy mogli sobie zamontować jakąś ewentualnie szynę do optyki, jakbyśmy chcieli coś ambitniejszego. W sumie nie pomyślałem o tym, bo mogłem wziąć to i miałbym wtedy gdzie zamontować kamerę i powiedzmy lunetkę. I nie pomyślałem o tej jaskółce, przyznam się, moja wina. Trochę błąd, no ale trudno, mówi się trudno i żyje się dalej. Mamy też urządzenie celownicze, są to przyrządy otwarte i mamy tutaj dwie szczerbinki, nie wiem czemu, bo są moim zdaniem identyczne. One są jakoś oznaczone, ja nie jestem pewien co to zmienia, bo jedna jest opisana 4:5, a druga to jest takie N pojedyncze, to jest jakiś rosyjski znak, nie mam zielonego pojęcia, ale jest to jakieś tam urządzenie celownicze, mechaniczne, jakaś tam szczerbinka, nie wiem co to jest, tak? Na górze, jak już mówiłem, mamy szynę od 5KU, która jest repliką Zenita, która jest po prostu przykręcona do tego urządzenia celowniczego, do tej całej obudowy urządzenia. Tego oczywiście nie było w zestawie, to dokupił właściciel i dosłał i bardzo dobrze, bo ja do tego zamontuję sobie dzisiaj kamerę przy testach. Tylko tak jak mówię, tego w zestawie nie było i niestety to trochę lata, bo
dolne łapki, jeżeli dobrze trzymają ten montaż cały optyki, to słabo trzymają ten wewnętrzny element, który faktycznie ma Shinneris, więc to wszystko się troszkę rusza. Niedużo i w naszych airsoftowych, powiedzmy, użytkowaniach nie powinno być to większym problemem, ale no rusza się, więc takie bardzo stabilne to nie jest, nie za dobrze to wygląda. O dolnym body powiedzieliśmy, mamy jaskółkę, tak, z drugiej strony mamy oczywiście selektor. Selektor jest oznaczony po rosyjsku, czyli mamy automat i półautomat i tam już chłopacy kiedyś tłumaczyli, co to znaczy, ale ja nie wiem, dalej nie zapamiętałem, szczerze mówiąc, nie przywiązałem do tego za bardzo wagi, przyznam się szczerze. I tak jak mówiłem, dolne body jest całe ze stali, dźwignia selektora ognia też jest stalowa, pokrywa też jest stalowa. To już jest aluminium, czyli ten zespół cały muszki szczerbinki jest aluminiowy w całości, nic tu mi nie łapie magnesu, jedynie śruby. Wszystkie te elementy są aluminiowe. Jaskółka też jest z aluminium, bo też magnes jej nie bierze, tylko piny. Czyli to tak naprawdę tyle. Kabum spustowy stalowy, zwalniacz magazynka stalowy, spust też z aluminium, więc tej stali trochę jest, ale tak umiarkowanie bym powiedział. Zobaczmy zaczep pokrywy, też jest z aluminium. Na dole mamy taki brązowy, bakielitowy chwyt pistoletowy, żeby pasował kolorystycznie i do magazynka, i do frontu. I z tyłu mamy składaną kolbę. Żeby złożyć kolbę, wystarczy wcisnąć tutaj przycisk. Tylko że to nie takie proste. O! Dało się wcisnąć. I kolba się składa i z przodu jest zaczep, żeby ją trzymać. Żeby zwolnić kolbę, trzeba tutaj ten zaczep pociągnąć w dół i wtedy kolbę możemy sobie rozłożyć. Kolba jest oczywiście pewnie stalowa. Tak, kolba jest ze stali w całości. Zaczep pasa też jest ze stali. Klasyczna kolba stalowa. I tak naprawdę to tyle. Jeszcze to, co pokażę, to dostęp do baterii, bo to jeszcze ważne. Żeby dostać się do baterii, oczywiście wciskamy tutaj przycisk, który trzyma pokrywę. Mamy zawias, który trzyma całą pokrywę i to urządzenie celownicze. I na dole mamy oczywiście wszystko klasycznie. Wtyczka Tamiya, o której kompletnie nie pomyślałem i nie mam przejściówki. I będę musiał chyba jechać do domu przed testami, bo nie zrobię testu bez tej przejściówki. I kurde, zapomniałem. Mamy też niestety bezpiecznik. O częściach wewnętrznych będę się wypowiadał później, więc na razie to tyle. Opowiedzieliśmy, jak to wygląda na zewnątrz, to teraz warto byłoby przejść do środka. No to bierzemy się za rozbieranie aksu od cynki. No i lecimy. Zobaczmy, jak to jest złożone. Wtyczka Tamiya. Oczywiście na kablu mamy bezpiecznik. Teraz już widzę jedną trudność i zwracam na to uwagę, bo tak, ogólnie body jest trzymane przez pin oraz imbus. Tylko że imbus jest schowany tam w głębi, więc wykręcenie go nie będzie proste. Bo trzeba to robić bardzo powolutku, po kawałku, ponieważ nie ma za bardzo miejsca, jak się do niego dobrać. I robimy to dosłownie po milimetrze, chyba że od przodu jakiś dostęp lepszy. W sumie z przodu dostęp równie kijowy, ale przynajmniej pokrywa nie przeszkadza. Chyba że, moment, bo mam jeszcze w sumie jeden pomysł. Bo w niektórych aksach jak wybijemy pin, to schodzi nam cały tutaj, cała ten montaż pokrywy i tak dalej. Dobra, zdjęliśmy okładzinę i mamy tu jeszcze jeden pin do wybicia. O, i teraz nam schodzi cała pokrywa. I mamy teraz normalny dostęp do tej śrubki. No trochę dłubania to jest, więcej niż w normalnym makra, ale daje się to zrobić, nie ma tutaj jakiejś tragedii. Dobra, i teraz jeszcze tak. Jak już to mamy odkręcone, to musimy odkręcić komorę hop-upu. Oraz od dołu, bo o tym często to zapominają ludzie, ten element, który ma ułatwiać nam wpinanie magazynka. I teraz tak, cała lufa nam schodzi. Leci na bok, bo jest nam już niepotrzebna. Lufa wewnętrzna wychodzi nam tutaj. Zanim zaczniemy rozbierać dalej, to zajmiemy się lufą. Komora, odlewka metalowa, więc nie ma tragedii. Dystanser standardowy. Tak, dystanser jest standardowy, okrągły. Gumeczka
Nie chce zejść. Okej, dobra, ruszyła się. Co do gumeczki. Sama gumeczka jest bardzo miękka, fajna. Naprawdę fajna. Klasyczny element podkręcający. Bez żadnej rewelacji tam, ale też bez tragedii. Naprawdę bardzo fajna, miękka guma. Ogólnie cymy jak na swoją cenę, to gumki mają naprawdę spoko w stoku. Co do samej lufki. Okno jest dość spore, jak na taką standardową lufę. Nie jest może jakieś bardzo duże, ale jest spore. Poza tym klasyczne nacięcia. Tu mamy też fres ewentualnie na o-ring stabilizacyjny. Całkiem ładnie obrobiona korona. Naprawdę lufa wygląda dobrze, poza tymi tutaj przebarwieniami od gumki. W środku też naprawdę jest gładziutka, ładnie wykonana, więc lufa robi dobre wrażenie jak na stok. Oczywiście jakie ma parametry to ciężko powiedzieć, bo ani tego nie mam jak zmierzyć, ani nic. Dobra, więc wkładamy ją z powrotem, bo oczywiście przetestować będziemy na stokowym układzie. I bierzemy się za resztę, tutaj gearbox i tak dalej. Zaczniemy od zdjęcia chwytu pistoletowego. Hop. Następnie musimy zdjąć selektor. I selektor w cymkach jest fajnie pomyślany, bo nie musimy tego szczypczykami jakoś tam obracać, tylko mamy pokrywkę metalową i pod spodem mamy normalną śrubę, którą możemy po prostu normalnie śrubokrętem, wkrętakiem wykręcić. I tyle. I teraz możemy już sobie w miarę bezproblemowo wyciągnąć gearbox z obudowy. O. To już nam niepotrzebne i mamy sam gearbox. Selektory klasyczne. Zaczniemy może od silnika jak zwykle. Odetniemy kabelki. Mamy silnik i to całkiem spoko, bo na pewno jest to Neodyma. Ma dość fajnie wyglądającą zębatkę na silniku. Co by tu powiedzieć, bo to jest BFC 480WH 7022E 735D KOR. R czy P? KOR. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Może będzie to w jakiś tam sposób czytelne. Nie wiem, co to oznacza ten silnik. Czy to jest jakiś HS, czy co to jest, czy jakiś high torque. Na pewno ma magnesy neodymowe, co już dla mnie jest plusem. Bo już jakoś tam fajnie to wygląda. To będzie, no powiedzmy szczerze, replika nie jest droga. Dobra, rozbieramy dalej. Niestety brak szybkiej wymiany sprężyny, nawet brak otworu ewentualnie, żeby włożyć jakiś śrubokręt w prowadnicę tutaj sprężynę. Więc przy rozbieraniu trzeba uważać, żeby nam repliczka nie wybuchła. No i też z dopasowaniem mocy będzie troszkę bardziej problematycznie. No i otwieramy. I zaraz przechodzimy do części wewnętrznych. Zaczniemy od zębatek, podkładkowania i tak dalej. Łożyska mamy niestety ślizgowe. I jak dobrze widzę, tak, są to siódemeczki. Niestety szkoda, ja liczyłem, że może ósemki da się tutaj wstawić. Trudno się mówi. Zębatki wyglądają dość klasycznie. Żadna to rewelacja, żadna to tragedia. Staram się nie ruszyć podkładek, żeby zostawić je tak jak są oryginalnie. Nasmarowane dość obficie, ale dość badziewnym smarem, nie ukrywam. I do tego mamy dwa rodzaje smarów, bo z jednej strony mamy niebieski smar, który jest na przykład na tej zębatce. Natomiast ta zębatka ewidentnie jest pociągnięta takim żółtym smarem, który jest no stary, delikatnie mówiąc. I wygląda parszywie. To samo mamy tutaj też żółty jakiś tandetny smar. Tak wygląda, jakby ta zębatka była dokładana później. Powiem szczerze, bo też różni się troszkę kolorem, aczkolwiek mogło tak być. I jest nasmarowana innym smarem, więc tak mam wątpliwości, czy to jest taka fabryka. Bo tutaj też wszędzie mamy ten żółty smar, a tu mamy na przykład niebieski. Zębatki klasyczne, bez żadnej rewelacji, bez żadnych oznaczeń. Nie wiem nawet co to jest. Składamy to. Wygląda tak, jakby to była replika, którą już ktoś otwierał, albo nie wiem, nie mam pojęcia. I patrzymy jak z podkładkowaniem. Przede wszystkim mam wrażenie, że zębatki mają ciasno. O, popracowałem tym trochę i teraz luźniej się kręcą. Może po prostu ten smar gdzieś tam dawał taki opór. Dobra, czyli teraz zębatki kręcą się dużo lżej. Ok. Zębatka tłokowa jest podkładkowana idealnie, tu praktycznie nie ma luzu. Zębatka środkowa to samo, też praktycznie nie mamy żadnego luzu. Troszeczkę luzu mamy na zębatce
na bewelu, czyli zębatce silnikowej, ona ma minimalny luz. Minimalny. I to taki, że nawet mógłby tak ewentualnie zostać, więc jeżeli chodzi o podkładkowanie, to naprawdę spoko. Tym bardziej, że jak się smar troszkę rozpracował, to i zaczęło się zębatki kręcić, bo na początku był z tym problem. Nie mam też jakiegoś dziwnego oporu w tej chwili już. Na początku ewidentnie był problem z pracą, ale wydaje mi się, że to po prostu było gdzieś tam nadzidane jakiegoś badziewnego smaru, on musiał się rozłożyć, rozpaczkać. I teraz dopiero to wszystko chodzi jak powinno. To zobaczmy, co mamy w szkielecie, jeżeli chodzi o jakieś wzmocnienia dodatkowe. To tak naprawdę nie mamy żadnych dodatkowych wzmocnień. Klasycznie V3, gearbox. Tutaj żadnych dodatkowych łatek, tylko te standardowe. Wszystko w środku też nie mamy żadnych pogrubień, nic. Więc no klasyczny szkielet jak to tylko możliwe. Elektryka, no to też klasycznie. Klasyczna kostka stykowa, tyle że niebieska. Nic tutaj się specjalnego nie wydarzyło. Wszystko naprawdę tak klasycznie jak to tylko było możliwe. Czy to źle? No niekoniecznie, bo czasami te wszystkie przeróbki i dokładki potrafią być więcej problematyczne niż dają zysku. A tym bardziej, że jeżeli ktoś będzie chciał sobie tą replikę tuningować, to przynajmniej będzie miał wszystko w standardzie. To została nam pneumatyka. Mamy zespół tłoka. Co ciekawe, do ostatniego ząbka mamy. Co prawda ten ostatni jest troszkę, nie wiem czy przypiłowany, czy trochę niższy. No też słabo wykończony, nie ukrywam, nie? Więc do tłoka, no tłok jest w takim sobie stanie. Głowica kompozytowa, wentylowana. Cylinder aluminium typ 2. Głowica cylindra też jest kompozyt. Ze zderzaczkiem dość miękkim, ale nie za grubym. Dobra, sprawdzimy szczelność w ten sposób, bo niestety, ale strasznie ucieka mi ta głowica cylindra z cylindra. Szczelność jest 100%. Teraz zobaczmy z dyszą. Nawet ze zsuniętą dyszą już szczelności idealnej nie ma. Natomiast z dyszą wysuniętą, zobaczymy, damy sobie tutaj sprężynkę. Dobra, dysza wysunięta. No i też szczelność jest, delikatnie mówiąc, taka sobie. No, ideału nie ma. Ogólnie pneumatyka jest szczelna poza dyszą. Klasyka, tak? Więc dyszę prawdopodobnie będzie trzeba wymienić. I tak naprawdę tyle. Jeszcze może co do sprężyny. Sprężyna to jakieś M110, M115. Prowadnica sprężyny metalowa, łożyskowana. I w sumie to tyle, co mogę tutaj powiedzieć. Co mogę wam pokazać. Więc lecimy na testy. Jesteśmy na terenie testowym. Mieliście opis zewnętrzny, mieliście opis wewnętrzny. Teraz bierzemy się zobaczyć, jak to strzela. Co prawda, tak jak mówiłem, nie mam żadnej optyki, więc ja nie będę widział, gdzie lądują kulki, poza po prostu strzelaniem po kulkach, czyli tak jak każdy airsoftowiec powinien umieć. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Na dłuższej odległości będzie trochę problem z strzeleniem się, ale mam nadzieję, że przynajmniej kamera będzie dobrze widzieć. Zaczynamy oczywiście od chrono. Co prawda trochę mamy słońce takie, świeci mi w ryj, bądźmy szczerzy. Testujemy na razie na kulkach 25, klasycznie. I testujemy. 1,5 Joula, 1,51 Joula, 1,52 Joula, 1,50 Joula, 1,49 Joula, 1,49, 1,47, 1,47, 1,5, 1,51, 1,5. Mamy rozrzut, żeby wam nie skłamać, góra 5 fps, czyli mniej niż to, co Gunfire miał na swoich odczytach. Mam nadzieję, że to widać. Ja wiem, że powinienem to zrobić z telefonu, bo mogę sobie połączyć, ale mam mało baterii i powiem szczerze, to raczej zdechnie. To było na zerowym chyba hopku. No zerowym. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Hopek ustawiony, więc jeszcze raz robimy test. Moment, bo Joule wyłączyłem. 1.4, 1.4.1, 1.3.8, 1.4, 1.3.9, 1.3.8, 1.3.7, 1.3.7, 1.3.9, 1.3.9, 1.3.9. Czyli już na 25 mamy lekką stratę energii początkowej o około 0,1 Joule na ustawieniu hopka. Więc na 0,3 będzie troszkę gorzej, więc niestety ta gumka raczej do cięższych kulek niekoniecznie, ale do tych standardowych wystarczy. Wyłączamy chrono. Teraz testujemy na magazynku Guardera. Jesteśmy na 40 metrach, tak, 40-40. I sprawdzamy, jak to stuka. Kamery włączone, więc lecimy. Zaczynamy od semi, jak zawsze.
Pusty magazynek podał do końca. Jakbyś mógł mi go nabić 25. To są te żółte opakowanie. Magazynek od Specny S-Mag. Na 40 metrów na semi daje się trafić, co prawda nie ukrywam, że światło, które świeci mi prosto w twarz, trochę mnie oślepia i słabo widzę te kulki. No ale zobaczmy jak na auto. Całkiem spoko. Na 40 metrów nie ma problemu, idziemy na 50. Dobra, jesteśmy na 50 metrach, tu mam trochę więcej, powiedzmy, cienia. Schowany jestem za drzewami, więc mam nadzieję, że będę trochę lepiej widział kulki. Poczekaj, pod kamerą mogę celować na przyrządach. No to ci nie pykło. Wydaje mi się, że ciągnie mi za bardzo do góry, wiesz? Trochę za dużo hopa. Wtedy chyba też miałem overhopa. Na 50 metrów też da się trafić, co prawda strzelam przez malutki otwór tutaj, pod całym tym montażem, przez który widzę przyrządy otwarte. Powiem szczerze, że widać słabo. Zobaczmy na automacie. Na automacie już będziemy strzelać raczej klasycznie, czyli po kulkach. Albo nie, bo się magazynek skończy. Dobra, cyma już była, to ona idzie na później. Nie, zaczęliśmy od Guardera, to teraz cyma. Magazynek. Głupio było, jakby na cymie cyma nie podawała, nie? No, 50 metrów i tak cała seria, praktycznie wszystko w celu. To jest 50 metrów, tak. Dobra, lecimy na 60. Co prawda na 60 to bądźmy szczerzy, raczej to się chyba nie uda. Wiesz, tu mocy jest sporo. Tylko kulki lekkie. I dzisiaj trochę wieje. Dobra, jesteśmy na 60 metrach i będziemy próbowali trafić. Zaczynamy od semi. Powiem szczerze, raczej w to nie wierzę. O, trafiłem. Ku mojemu zaskoczeniu na 60 metrów, na kulkach 25 celuję w górną krawędź celu i trafiam. Naprawdę nie widzę kompletnie, gdzie te kulki trafiają, czy to, że nie trafiam jest moim błędem, czy błędem powiedzmy repliki. Zobaczymy to dopiero tak naprawdę na nagraniu, a teraz zobaczmy jak z automatem. A. Pestkami łatwiej. Z pestkami jest łatwiej, dalej dolecą, nie? Magazynek od G&G. Ok, wpina się. Wszystkie wagi na razie podawały, które miałem.
Znaczy nawet powiedziałbym, że lepiej, jak już się wstrzeliłem, to tam większość tej serii trafiała w blachę. Powiedzmy, nie wiem, jak już wchodziła seria, to prawie cała, nie? Więc jak już się wstrzelisz i trochę czymś lepszym niż strzelanie przez malutką szparę na długości 10 cm, to jest autentycznie w stanie się człowiek tutaj wstrzelić. 60 metrów, 100 replika, tylko cyma, i to nie najdroższa, na 70 nawet nie idę, chociaż spróbujemy. Spróbujemy, no dobra, żeby było 70 metrów. Semi. Strzelam od razu w górną krawędź plandeki. Dolatują w ogóle? Nie dolatują. Wywalimy resztę na automacie. Ja celuję teraz już 1,5 metra nad plandekę i dalej nie dolatują. Więc mniej więcej z tą poprawką postaram się strzelić całą serią. Może coś wejdzie. Raczej nie przestrzeliłem. I ta taka błoga cisza świadczyła o tym, że no nie pykło, no. Dobra, to idziemy nagrać podsumowanko. Jesteśmy po teście CM045. Replika podawała na wszystkich magazynkach, które miałem, czyli GNG, Guarder, Cyma, głupio jakby na Cymie nie podawało, i Specna. Wszystkie magi przyjmowało bez żadnego problemu, bez żadnych przeryvów, wpinałeś i strzelało. Co prawda wpinanie jest takie sobie w porównaniu na przykład z moją Specną. Jest trochę lepiej niż kiedyś było ze względu na to, że mam tutaj tą blachę trzymającą trochę magazynek, ale dalej ideału nie ma, no ale to nie oczekujmy za wiele, no niestety tutaj się nic nie zmieniło. Co do samej celności, to jak sami widzieliście, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, gdyż nie spodziewałem się kompletnie, że na 60 metrów będę trafiał. Bez przyrządów, bez brania poprawki, znaczy bez przyrządów, w których widzę, co się dzieje z kulką na tych 60 metrach, bo przez ten malutki otwór naprawdę nie widziałem nic. Widziałem kulkę przez ułamek sekundy, jak wychodziła z lufy i koniec. Potem no, poleciała gdzieś i co najwyżej kierowałem się dźwiękiem i ewentualnie na dźwięk robiłem poprawkę, czyli no nie trafiłem. Ciekawe, gdzie poszła, nie? Więc było to dość trudne, a mimo wszystko udało mi się wstrzelić na te 60 metrów, więc naprawdę moim zdaniem spoko. I jak strzeliśmy serią na 60 metrów, to te kulki faktycznie wchodziły. I to większość serii, jak już powiedzmy ustawiłem karabin tak, żeby faktycznie wchodziły, to większość kulek faktycznie lądowała w celu. Więc naprawdę, jak na stok replikę za stosunkowo nieduże pieniądze, stokowa lufa i tak dalej, to naprawdę jest dobrze. Jedyne co, to faktycznie gumka troszkę sobie słabo radzi, bo już nawet na kulkach 25 mamy spadek o 0,1 Joule, więc ta gumeczka mogła być lepsza. Jakiś krajtaczek czy cokolwiek, nawet lufę można spokojnie zostawić, bo obstawiam, że tą replikę będę budował dla patrona, bo to jest replika patrona, jednego z patronów. Ja tą replikę będę robił pod C-Kuba, więc pewnie zrobimy jakiegoś shortstalka i tak dalej. Zmienimy gumkę, tylko żeby trochę lepiej kręciła z cięższymi kulkami i tyle, nie będziemy tam za dużo kombinować. Tak naprawdę zrobimy trochę mechaniki też, żeby to było szczelne i tak dalej. Obniżymy FPS-y i będziemy hulać, bo naprawdę repliczka, jak na pierwszy rzut oka, strzela bardzo ładnie. Zewnętrznie, jak widzieliście, wykonana przyzwoicie. Może nie jest to NDL czy LCT, gdzie wszystko jest stalowe, jednak sporo tych elementów ze znalu, odlewek i tak dalej, ale stali też co nieco jest. Wykonane to wszystko jest bardzo fajnie. Jedyne co, to luzy są na pokrywie tej górnej, na osłonie rury gazowej, bo to po prostu wszystko pracuje i tutaj nam się troszkę obraca. Dolna szyna trzyma się bardzo ładnie sztywno, no i mamy luz też na tłumiku, no, na urządzeniu wylotowym, tłumikiem bym tego nie nazwał, tak? Reszta naprawdę bardzo fajnie sztywno, cała lufa też siedzi sztywno z body, nie ma tutaj problemu, więc naprawdę moim zdaniem spoko. W środku, jak widzieliście, troszkę gorzej. Podkładkowanie jest zadziwiająco dobre, ale smarowanie już jest podejrzane, ponieważ są dwa różne smary. Jeden wygląda jakby miał 100 lat, a drugi wygląda świeżo nałożony w dziwnych miejscach, ale stary nieusunięty, więc trochę słabo to wygląda. Silnik neodyma, całkiem fajny. Szczelność super, poza oczywiście dyszą, klasyka w każdej cymie, dysza do wymiany.
I tak naprawdę tyle. I nie będziemy tu robić jakiegoś bardzo grubego tuningu, tylko będziemy robić to pod C-Cuba. To chyba na tą chwilę wszystko kończymy. Ja bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Dziękuję patronowi za dostarczenie repliki na recenzję i ewentualnego tuningu. I dziękuję też wszystkim pozostałym patronom za wsparcie i do zobaczenia.